Najlepsze banh mi w całym Hoi An. Jesteśmy w Hoi An. Zaczniemy od sławnej knajpy, która ma najlepsze banh mi w całym Hoi An. Bread mixed i beef and cheese. Ogromna buła z mięsem w środku. No dobra, moi drodzy, muszę się wam do czegoś przyznać. Strasznie zamelanżowałem wczoraj. Ledwo dzisiaj wstałem na checkout. Ale dzięki temu to jest po prostu lekarstwo na kaca. Zjadasz sobie banh mi, a jeszcze goście mają tutaj sok pomidorowy. To są chyba jakieś słodkie pomidory, bo mega słodkie to jest. A w ogóle ta knajpa jest sławna dzięki temu gościowi, bo tutaj ten Antony Bourdain jadł. Cały czas jest ogromna kolejka ludzi przez cały dzień. Świątynia My Son jest to miejsce, które powstało pomiędzy IV a XIII wiekiem i było to centrum religijne królestwa Champa, znanego z kultu hinduistycznego, szczególnie boga Shiwy. Spójrzcie, tu jest plan tego całego przedsięwzięcia i za 6 minut zaczyna się jakiś występ na public stage, czyli tutaj, a my jesteśmy tam na dole. No to chyba weźmiemy szatla, nie? Nie będziemy tu chodzić, szczególnie, że zaraz się robi ciemno, a ja wolałbym nie jeździć po ciemku. Znaczy, dam radę oczywiście. No, trzeba zaznaczyć, że ten kompleks My Son składał się pierwotnie z ponad 70 świątyń. Właśnie to miejsce najbardziej ucierpiało podczas wojny wietnamskiej. Po wojnie próbowano tutaj jak najwięcej odbudować. No a dzisiaj jest to właśnie atrakcja turystyczna. Bilet kosztował jednak 150 000, czyli 23 zł. No idę szybko, bo niby się zaczyna zaraz ten występ. O, shuttle bus. No co prawda to nie to samo co konie w Zakopanem, ale... Dobra, kierunek zwiedzania, bo my jesteśmy teraz tutaj, a chcemy dojść tutaj, czyli pod prąd kierunku zwiedzania trzeba iść. O nie, właśnie się skończyło to przedstawienie. Ono trwało tylko 15 minut. O, ale możecie się poczuć, jakbyście tu byli. Jeszcze banda Polaków tutaj jest. No i oczywiście jeszcze jest zakaz latania dronem. Także GG. Fajnie, że tu przyjechałem. Kurde, chyba wlazłem tam, gdzie nie można jeszcze na dodatek. Dobra, jest wejście do tego kompleksu. Udało mi się schować trochę przed ludźmi, bo tu jest naprawdę pięknie, tylko że hałas turystów i kosiarek, które tutaj zapierdzielają, to po prostu odbiera przyjemność zwiedzania. Człowieku, ty to może sobie pan łeb. Przespałem się chwilę i idziemy zwiedzić ponoć jedno z najpiękniejszych miast w Wietnamie, czyli Hoi An. Tutaj jestem w homestayu oczywiście. Pan w homestayu zrobił mi plan wycieczki na cały dzień i ja po prostu idę tam, gdzie mi kazał. No dobra, póki co to nic specjalnego to Hoi An. Wcale nie czuję takiego vibe'u jak na przykład w Ninh Binh. W Ninh Binh od razu widziałem, że jest zajebiście. Po prostu tutaj alkohol w Wietnamie, mocny alkohol, on jest chyba po prostu jakiejś złej jakości. W tym My Son, no to były przepiękne krajobrazy i tak dalej,
Ale ja się tak źle czułem. Pot mi po twarzy leciał. Takie okropne to było. Dobra, pan od hotelu bardzo nalegał, żebym poszedł do konkretnego krawca. A tak wygląda ta miejscowa krawca Bebe. So, would you be able to make a flag for me? Because I want a flag for my motorbike. We say we can do no. We cannot do. Not? No. No dobrze, kochani, Hoi-an. Ja nie chcę być tutaj jakąś marudą czy coś, ale to jest nic specjalnego według mnie. Pełne turystów mieścisko. No nie powiem, że jest brzydko, jest ładnie, ale to styl jest po prostu mieścisko. Dobra, wszedłem w jakąś boczną uliczkę. To miasto chyba jest takie do chodzenia bardziej. Ładnie, bardzo ładnie nawet tu jest. Spójrzcie. I po takim całym dniu chodzenia, no to sobie pójść na spa czy na masaż, to no zdecydowanie. Myślę, że tak. Obczajcie. Trochę to strasznie. Czy ja dobrze poszedłem w ogóle? Dobrze. Nie no, klimatyczne takie wąskie uliczki. Tutaj jakieś bardzo lokalne vibe. Tutaj ludzie mieszkają. Lokalsi. Hoi-an jest słynne z krawiectwa, z wybitnego krawiectwa, dlatego większość tych shopów to właśnie różne rzeczy szyte przez lokalnych krawców. A to jest właśnie restka polecana przez pana od hotelu. Morning Glory się nazywa. Wygląda dobrze, ale też wygląda super busy. No dobra, teraz zbliżamy się do terenu nad rzeką. Całkiem fajne widoczki. Oczywiście żałuję, że drona nie wziąłem, ale ponoć nie można tutaj też dronem latać. Oficjalnie trzeba do władz Hoi-an trzeba 14 dni wcześniej napisać, że się chce dronem polatać. Spierdolone troszeczkę, jeżeli miałbym być szczery. Dobra, pana to. Dosyć zajęte to miejsce jest. No dobrze, kochani, więc Hoi-an jest znane również jako miasto lampionów. Jak widzicie, jest mega dużo lampionów. I właśnie w tym mieście jest bardzo bogata tradycja tworzenia lampionów. Czemu to kurwa jest tak głośno? Nie wiem, gdzie jest ciszej. Każdego 14 dnia miesiąca odbywa się festiwal lampionów. Wtedy wyłączane są światła, a ulice i rzeka są oświetlone przez światło lampionów. Nie można się tutaj czarować. To jest miasto dla turystów. Jest ich bardzo wielu. Ale z drugiej strony takie miejsca też są potrzebne. I poza tym fajnie. Dużo różnych miejsc do zrobienia sobie fotek. Can I have Coffee. white coffee ice take away? Take a one. Yes. Kurde, ja chciałem na rzekę. To szybko, zanim burza się rozpęta. No to witajcie, na rzece Tubon i na kajaczku z lampionem jest ze mną pan kierowca. I jedziemy, żeby zdążyć przed deszczem, ale już zaczął padać deszcz w tym momencie.
Mam nadzieję, że nie będzie ulewy. I dlatego właśnie nie zostanę tutaj na dłużej niż dzisiaj, bo jutro od rańca i przez kolejne kilka dni będzie padać tutaj deszcz, więc jutro w pierwszym oknie niedeszczowym muszę uciec i będę jechał 300 km, żeby uciec od tej deszczowej aury. Lampiony w Hoi An przybyły w XVI wieku z terenów Japonii. Ten most, który widzieliście wcześniej, który widać teraz za mną, czyli most Chao Kau, był zbudowany w XVII wieku i to jest jedyny kryty most na świecie z buddyjską świątynią. I właśnie ten most łączy dzielnicę chińską i japońską. O nie, mój lampion. Kupiłem sobie lampiona za piątaka, zaraz będziemy puszczać. Klimat oceniam na dobry. Dobra, patrzcie na to. To jest lampion na 1 000 000 wyświetleń tego vloga. Akurat jak puściłem lampiona i skończył się mój rejs, to zaczęło strasznie padać na dworze. Zdążyłem tylko kupić sobie parasolkę, no ale musiałem się schronić w tej pizzerii. No, jak coś, to znowu w tej samej knajpie. I'm a simple guy. Ogólnie, no to jeszcze powinienem wziąć Khao Lao, bo to jest jedno z takich też szlagierowych dań hojanowskich, ale nie chcę się dzisiaj tego próbować. Spróbujemy to może gdzieś indziej. Spierdzielam stąd. 300 km na południe. Z nadzieją, że ucieknę od tygodniowego deszczu. Kolejna lokalizacja to Quy Nhon, gdzie wygląda, że... O nie, też będzie padać w Quy Nhon. No nic, to chyba jest po prostu moje przeznaczenie, że muszę zmoknąć. Zobaczcie, to są Filipiny i to jest Manila. I wczoraj to było? Jest tajfun, nazywa się Pepito. I Pepito zapierdzielał tam 240 na godzinę i zniszczył część Filipin. I przez ostatni tydzień codziennie ja coś widzę, że na Filipinach jest tajfun. No a Pepito, zobaczcie, Pepito jedzie do Da Nang właściwie, tylko że on już będzie tutaj 35 na godzinę. Nic takiego, a poza tym już niedawno nie będzie.